Dzień dobry. Witajcie na kanale Opitkowanie. Ja mam na imię Bartek. Dziś znów przychodzę do Was z odcinkiem technicznym. W ostatnim odcinku naprawialiśmy akumulator Wattcycle 314 Ah w wersji mini. Natomiast dzisiaj wjechał do nas taki kolega. Nie jest to mój akumulator, jest to akumulator mojego kolegi Michała Ratownika. Z ratownikiem. Akumulator jest całkowicie nowy, ma zrobiony tylko jeden cykl, natomiast Michał zauważył dziwną rzecz. Podłączał rozładowanie rzędu 500 W i zauważył, że ni stąd i zowąd ten akumulator wyłącza się w okolicy 48-50%. I tutaj mamy pokazane, jak działa dobrze serwis Humsienka, gdyż po zgłoszeniu, że z akumulatorem coś jest nie tak, a co jest nie tak, to za chwilkę Wam pokażę, Humsienk przyjął zgłoszenie i postanowili, że wyślą mu nowy akumulator, a ten akumulator mógł sobie zostawić, także on wylądował u mnie na warsztacie. Spróbujemy go sprawdzić, spróbujemy go uratować i po tym wszystkim akumulator wróci z powrotem do Michała. Jak mówiłem, akumulator jest całkowicie nowy, jakieś tam drobne ryseczki ma, tutaj też, z drugiej strony tak wygląda, 5-letnia gwarancja, bodajże jest 7-letnia, jeśli zarejestrujecie ten akumulator w aplikacji Humsienk. Tak na szybkiego tylko weźmiemy wymiary. Tutaj długość, biorę najgrubszy punkt 30, mniej więcej 3 cm. Wysokość 22, sam akumulator ze złączem powiedzmy 23 i ze śrubą. Głębokość tutaj, głębokość 17,5 cm mniej więcej. Za chwileczkę pokażę Wam dokładnie, co się dzieje z tym akumulatorem, jak to wszystko wygląda. Może u Was też będzie taki błąd i udowodnię też, dlaczego warto kupować akumulatory z Bluetooth. Jeśli kupisz akumulator bez Bluetooth, kompletnie nie masz pojęcia, co się dzieje, nawet byś nie wiedział, że cokolwiek jest z nim nie tak. Odpaliłem sobie aplikację Humsienka, połączymy się z tym akumulatorem. Tutaj mamy Michał. Dobrze, w tym momencie akumulator jest w pełni naładowany, mamy 100%, charge jest wyłączony. Wejdę do parametrów, dam clear status, czyli spróbuję odblokować charge i doładować go jeszcze, jeśli się będzie dało. Charge już jest odblokowany. Weźmiemy sobie szybciutko ładowareczkę. LiFePO4. Charge 10 A 4S. Start. Tu w aplikacji też powinniśmy za chwilkę widzieć już ładowanie. Mamy ładowanie 2,7 A. Ładowanie się rozpoczęło, mamy 10 A ładowania, 9,9. Pokazuje nam BMS. Proszę bardzo, pierwsze ogniwo mamy już 3,56, 57. Dyferencjał 261 mV. Zbliżamy się do 270, 272. Już w tej chwili 362 praktycznie. 300 mV dyferencjał, różnica między ogniwami. Teraz powinno nastąpić rozłączenie. Tak. Mamy disconnect. Akumulator rozłączył ładowanie. Pierwsze ogniwo osiągnęło 3,65 V. Drugie ogniwo 3,315. Trzecie 3,383 i czwarte 3,369. Ta bateria jest całkowicie rozjechana. Te ogniwa w ogóle nie trzymają się kupy. Aby pokazać Wam dalej, co się dzieje, musimy teraz podłączyć przetwornicę, jakieś obciążenie i zrobimy ten test rozładowania. Zobaczymy, w jakim momencie akumulator się rozłączy i jaką pojemność mniej więcej z niego uzyskamy. Dobra, mamy wszystko podłączone. Podłączyłem przetwornicę, jak zwykle ED-Coa, ED-Coa 3500 W. Oczywiście nie będziemy takiej mocy używali. Tutaj mamy BMS-a 110 A, więc musimy się postarać nie przekraczać tego. Dzisiaj to nie jest test akumulatora, jeśli chodzi o wydajność i takie rzeczy. Nie w tym rzecz. Chcę Wam pokazać dokładnie, co w tym akumulatorze jest nie tak. Więc oczywiście przed podłączeniem przetwornicy wyłączyłem sobie w aplikacji Discharge, czyli rozładowanie. W tym momencie włączę. OK. Do testu użyjemy też monitora akumulatorów z wyświetlaczem, również od firmy Humsienk. Na ich stronie jest to model HSM03, czyli popularny TF03K. Zaprogramujmy go sobie najpierw. Ustawimy mu pojemność. Tutaj ustawimy 200 Ah. Oczywiście jest to więcej niż ma akumulator, ale do testów jest to specjalnie robione.
Tutaj więcej nic nie ruszam. Zmieniłem tylko pojemność. Wychodzę z ustawień, resetuję go strzałeczką do góry na 100%. Mamy 100%. Pamiętamy, że akumulator jest w pełni naładowany. Jeszcze wyczyścimy mu jeszcze raz status, żeby oba były włączone. Obecnie mamy 264-265 mV różnicy na ogniwach, napięcie 13,62, 15 stopni ma akumulator. Dobrze, włączymy przetwornicę, odpalamy grzejnik na biegu pierwszym. Mamy w tej chwili obciążenie 75 A, około 1000 W. To samo pokazuje nam aplikacja, 1000 W, 76 A, tutaj też wzrosło 76 A. Przy okazji sprawdźmy sobie jeszcze, jak on jest zaprogramowany. Battery Parameters. 110 A jest ustawione prąd ładowania maksymalny, 300 A Overcurrent Protection, to jest za dużo. Ja mu ustawię 150. Nie wiem, czy to było fabrycznie, po prostu ten akumulator ja nie otwierałem, więc dobra. 150 A Overcurrent Protection jest ustawiony. Teraz tak, pamiętając, że tutaj ustawiłem 200 Ah pojemności, zobaczymy, kiedy akumulator się wyłączy i obliczymy sobie, jaka pojemność została z niego wyciągnięta, używając cały czas tego samego obciążenia. Tutaj mamy potwierdzenie, niecałe 79 A pokazuje nasz miernik. Tutaj mamy 78. Idealnie, jeśli chodzi o prąd, spójrzcie, 77,8, 77,7. No, bocznik i bocznik, który jest wbudowany w akumulator, są bardzo zbliżone. Zostawmy to teraz do wyładowania, zobaczymy, kiedy się wyłączy. Dobrze, wypompowaliśmy już 9 Ah, mamy godzinę 14:42. Napięcie na akumulatorze bocznik pokazuje 12,8 V, 13 V pokazuje nam BMS. I teraz napięcia na ogniwach. Pierwsze ogniwo najwyżej 3,26, trzecie też jest wysoko, najniżej jest ogniwo numer 2, 3,214. I dlaczego nam jest potrzebny bocznik? Dlatego, że w momencie, kiedy akumulator nam się wyłączy pod obciążeniem, BMS się wyzeruje, nie zobaczymy, ile z niego wyciągnęliśmy, natomiast pokaże nam bocznik. Wracam do Was, jak to się wszystko rozłączy. Cały czas sobie tutaj pilnuję. Jest 15:22, więc test obciążeniowy trwa już 40 minut. Nadal cały czas 80 A. Wyciągnęliśmy już 63 Ah. BMS pokazuje 49%. Temperatura MOSFETów już 57 stopni. Temperatura wewnątrz akumulatora 21 stopni, czyli wzrosła o 6 stopni. 3 ogniwa są w okolicy 3,22. Drugie ogniwo ma 3,11. Różnica między ogniwami 111 mV. Minęło kolejne 10 minut, czyli test już trwa 50 minut. Na klemie minusowej wyraźnie czuję, że już jest ciepły, więc podejrzewam, że w środku przewody są dość cieniutkie, dlatego że sam terminal jest ciepły, nie mój przewód. Nie jest gorący, ale jest cieplejszy. Wyładowaliśmy już prawie 80 Ah, czyli połowę, mimo że BMS pokazuje, że zostało 38%, a powinien być przy 50%, to jest jedno. MOSFETy mają już 60 stopni Celsjusza, temperatura wewnątrz akumulatora 22 stopnie i wychodzi nam w tym momencie właśnie wada fabryczna tego akumulatora. Ogniwo drugie ma już 2,7 V. Odcięcie akumulatora całkowite powinno nastąpić w okolicy 2,5 V. Pamiętajmy, że w tym momencie nie jest to test pojemności, potrzebujemy tylko pojemność do porównania, niecałe 80 Ah. Akumulator zaczyna piszczeć. Ten dźwięk wydobywa się z wewnątrz akumulatora. Podejrzewam, że chodzi o temperaturę. Nie, wyłączenie. 61 stopni. Dobiły MOSFETy. Wow. Humsieng ma jakiś alarm dźwiękowy w środku wbudowany. Wow, tego to nie wiedziałem. W każdym razie widzieliście, drugie ogniwo było już około 2,5 V, więc było całkowicie wyładowane. Czyli wyciągnęliśmy z niego troszeczkę powyżej połowy jego pojemności. Fajnie, co? Kupcie teraz akumulator bez Bluetootha. Nie będziecie kompletnie wiedzieli, że coś jest nie tak. Po prostu on wam się wyłączy, a dobra, rozładował się, trzeba go naładować, wszystko jest w porządku. Nie. Zawsze, jeśli to tylko możliwe, kupujcie akumulatory z Bluetoothem, gdzie macie kontrolę nad ogniwami, nad temperaturami i tak dalej. Żeby dojść konkretnie, co z tym akumulatorem jest nie tak, potrzebujemy go otworzyć niestety,
Akumulator jest klejony, więc tak jak ostatnio w przypadku akumulatora Wattcycle, będziemy musieli go grzać i otwierać. Natomiast zanim go otworzę, muszę go do pełna naładować. Zabieramy się za ładowanie. Będziemy ładować 60 amperami. Nam zależy w tej chwili na szybkości, tylko nie zależy mi na dokładności. Wyzeruję go teraz w tą stronę. Zobaczymy, ile amperogodzin doładujemy go teraz. Nie dziwne, że Michałowi coś nie pasowało. Mówi, kurczę, akumulator 150 amperogodzin i po 80 amperogodzinach on nagle pada. No nie, tak nie może być. Humsiek na szczęście albo już wysłał mu nowy akumulator, albo mu wyśle. W każdym razie na pewno będzie miał to załatwione. Humsiek bardzo ładnie się zachował. Dobra, w tym momencie akumulatorek się naładował, przed chwileczką odbiło. Ta sama sytuacja, ogniwo numer 2 jest najniżej z tych wszystkich, najwyżej było ogniwo numer 1. Doładowaliśmy 77 amperogodzin. Nie ma co, rozłączam to wszystko i bierzemy się za otwieranie. Mam nadzieję, że pójdzie nam tak sprawnie i tak szybko, jak to było ostatnio w przypadku akumulatora Wattcycle. Tak jak poprzednim razem użyjemy mojego zajebistego młotka oraz ostrej szpachelki, bardzo twardej. I oczywiście opalarka do podgrzania wszystkich krawędzi. Ok. Zacznę sobie może od dłuższego boku. To mi powinno być w miarę wygodnie. Opalarka na 450 stopni ustawiona. Trzeba uważać tylko, żeby nie spalić plastiku. I jazda. Powiem Wam, że tak samo jak w przypadku Wattcycle nie było wcale trudno go otworzyć. Może troszeczkę się dłużej męczyłem, tu jednak chyba użyli mocniejszy lub bardziej taki elastyczniejszy klej. Mamy to, proszę bardzo. Wszystko ładnie puściło. Tu można zobaczyć, jak ten klej wygląda. Dobra, otwórzmy sobie. Tu zobaczcie, że klej był głównie tutaj na samej górze tego. Gruba warstwa. Naprawdę to jest grube. Teraz jak tu się dostać? Aha, tu jest pozaklejane, tutaj musimy rozciąć i będziemy mogli to otworzyć. Dobra, teraz musimy tu naciąć. Tasiemka, pyk. Dobra, mamy to. Tu był jeszcze klej pod spodem. No, przewodziki bardzo cieniusieńkie. Ja nie wiem, czy to jest... Zaraz sprawdzimy, jaki to jest AWG. Malusieńki BMS 4S 150 amperogodzin. I w tym przypadku znów, tak jak mieliśmy to w przypadku Li-Time'a, ogniwa są wzdłuż, więc ok. Dobra, to zdejmiemy sobie tak, ten bloczek, oczywiście na kleju tylko przyklejony. Zdejmiemy sobie bloczek z drugiej strony, nie musimy zdejmować BMS-a, tylko spójrzcie na jedno, nie podoba mi się jedna rzecz, że ten akumulator, tu jest cała gąbka, na której siedzi ten BMS, zawory bezpieczeństwa są zakryte, całkowicie są zakryte. Tu gdzieś w dół idą przewody od balansera. Dobrze przykręcone i przyklejone, to mi pasuje. No i oczywiście wszystkie ogniwa spawane. Więc jeśli tylko ogniwo numer 2 jest wadliwe, akumulator jest do wyrzucenia, że tak powiem. Chciałem zobaczyć tylko BMS, czy są jakieś oznaczenia. No wiadomo, 110 amperów to malusieńki. Mamy kolejny dzień. Udało się idealnie zbalansować ten akumulator. Mamy 3,65 na każdym ogniwie. Zajęło mi to naprawdę długo. To ogniwo numer 2 było praktycznie w 60% rozładowane. Także w tym momencie mamy 100%, mamy 14,6 V na całym akumulatorze. Sprawdzimy sobie jeszcze rezystancję wewnętrzną każdego z ogniw, żeby upewnić się, że są w takim samym stanie. Któreś z nich nie jest stare, prawda? Dobra, mam nadzieję, że w ten sposób będziecie widzieli. Mierzymy ogniwo pierwsze.
mniej więcej 0,36-0,37 miliohma. Ogniwo drugie, to które było rozładowane, 0,36-0,37 miliohma. Ogniwo numer 3, 0,36-0,37 miliohma. I ogniwo numer 4, ostatnie, 0,36-0,37 miliohma. Wszystkie są identyczne, więc są w takim samym wieku, mogę stwierdzić. Oczywiście mierzę tutaj przez te aluminiowe busbary, więc pomiar może być troszeczkę przekłamany, ale widać, że są takie same. Żeby teraz upewnić się, że wszystko jest w porządku, że moja praca przyniosła jakikolwiek efekt, będę musiał przeprowadzić standardowy pomiar pojemności. Użyję tym razem mojego elektronicznego obciążenia, które zawsze używam. Nie mogę zastosować tej samej metody, którą użyliśmy za pierwszym razem, dlatego że jak pamiętacie, BMS się przegrzał po około godzinie, więc jeśli teraz pojemność wzrosła, jeśli moja praca przyniosła efekt, to taki czas rozładowania byłby dużo dłuższy i BMS na pewno by się przegrzał. Także musimy zejść z prądem do takiego realistycznego prądu, czyli będę to rozładowywał prądem 14-14,5 ampera. W tym momencie ja sobie ten akumulator już złożę, przyniosę sobie obciążenie cyfrowe i przeprowadzimy szybciutko test. Dobra. Obecnie akumulator ma 14,54 V. Rozpoczynamy test 14 amperami. Odcięcie ustawiam na 9 V BMS i tak odetnie wcześniej, więc to nie ma znaczenia. Możemy rozpocząć test. Tutaj BMS pokazuje nam 14,1 ampera. 14,0, prawidłowo. Słuchajcie, test pojemności nie doszedł jeszcze do końca, natomiast przyszedłem tutaj, zauważyłem jedną rzecz, którą już wcześniej zauważyłem, gdy robiliśmy pierwszy test obciążeniowy. Wyciągnięte w tym momencie mamy z akumulatora 101,5 Ah, a BMS pokazuje nam, że pozostało tylko 2%. Akumulator, który powinien posiadać 150 Ah. Podejrzewam, że w fabryce, gdy były programowane te BMS-y, ktoś zamiast wpisać 150 Ah w parametrach BMS-a, pojemność akumulatora, zamiast 1,50 wpisał 1,05. Stąd podejrzewam, że przy 105 Ah ten BMS się wyzeruje. Pokaże 0%. Za chwileczkę do tego dojdzie. Szukałem też ukrytego menu, bo praktycznie każda firma chińska ma gdzieś w aplikacji ukryte menu i znalazłem takie w aplikacji HomeSync. Zaraz wam pokażę. Grzebałem, nie znalazłem tego u nikogo innego. Tutaj macie te podstawowe parametry, tutaj nie ma ustawień pojemności, nie ma takich rzeczy. Wchodzimy tutaj do About. Teraz co należy zrobić? 5 razy kliknąć w logo HomeSync i na samym dole pokazało się menu Advanced Settings. Wchodzimy tam, wyskakuje nam podaj PIN. Też próbowałem różnych pinów i odkryłem, że tutaj mamy 99999. Połącz. Proszę bardzo. Jednakże tutaj mamy ustawienia wszystkich voltaży, maksymalne napięcie jednej celi, czy 65 V, minimalne napięcie celi, 2,5 V. Wszystko jest poprawnie. Tutaj te prądy, ładowania, rozładowania, czasy, po jakich czasach zadziała zabezpieczenie, temperatury i tak dalej. Natomiast ustawienia pojemności akumulatora tutaj nie ma niestety. Tutaj też się nie pojawiło żadne dodatkowe menu. Jestem przekonany, że HomeSync wypuścił jakąś partię źle zaprogramowanych BMS-ów do tych akumulatorów. Jestem ciekawy, czy wy macie taki akumulator, albo ktoś z was miał styczność i czy jest w stanie to sprawdzić, albo czy to sprawdzał. Czy aplikacja dobrze pokazuje procenty? W tych 150 szczególnie mi chodzi. Czy aplikacja dobrze pokazuje procenty i jaka wychodzi wam pojemność tego akumulatora w teście, jeśli ktokolwiek robił? Zaraz wam tutaj wrzucę przebitkę. Na samym BMS-ie pisało wyraźnie 100 amperów jako prąd i 150 Ah była naklejka. Tutaj ją teraz zobaczycie. Te 100 amperów to też jest nieprawda. Na naklejce tutaj na akumulatorze pisze nam 110 amperów. Dlaczego naklejka na BMS-ie mówiła 100? Michał ma tutaj dwie opcje. Albo zostawić tak jak jest i po prostu nie patrzeć na procenty tego akumulatora, jakie są wskazania, albo wymienić BMS-a na coś innego. Miejsca tam jest bardzo dużo, także spokojnie na przykład można tutaj wsadzić JK BMS 200 amperów czy coś w tym stylu. Ten akumulator on w tej chwili ma całkowicie za darmo, więc dołożenie 50 euro do niego może być całkiem spoko opcją. I zwiększyć sobie przy okazji prąd, dać grubsze przewody, zamiast tych 2x10, które tam są w środku, założyć na przykład 50 mm2 albo 35 mm2, wymienić BMS-a z aktywnym balanserem dodatkowo, mega sprawa. Albo zostawić tak jak jest. Ale wskazania do końca życia tego akumulatora będą złe. Mamy już w tej chwili
pokazuje 1%, 103 Ah. Napięcia na ogniwach około 3,23 każde. Mamy 0 i tutaj 103,6 Ah. Czyli jest dokładnie tak jak powiedziałem, zamiast 150 Ah ktoś wpisał 105 Ah. Taki malutki błąd. Dobra, jedziemy dalej z tym testem, jedziemy ją do zera, zobaczymy jaką pojemność wyciągniemy z tego akumulatora. Dobra, wróciłem, mamy godzinę prawie 22. Test dobiega właśnie końca, jeszcze leci. Za chwileczkę odetnie nam ogniwo numer 1 przy 2,5 V, w tej chwili jest 2,53. Mamy odcięcie. Ogólnie wszystkie bardzo równo szły do samego końca. Pod koniec się dopiero rozjechały, to normalna rzecz. Oficjalny wynik to 138,76 Ah w tym momencie. A miało być 150. Akumulator jest nowisieńki. Musiałem tutaj jeszcze dzisiaj wpaść i dograć Wam materiał. Okazało się, że akumulatory, te Humsheng 150 Ah jeszcze z zeszłego roku, miały całkiem inną budowę w środku i całkiem inne ogniwa. Widziałem filmiki właśnie sprzed roku, sprzed 10 miesięcy, ludzi, którzy je otwierali i w środku były całkiem inne ogniwa, całkiem inny BMS i przy testach pojemności wykazywały te 150 Ah. Także albo Humsheng wypuścił taką partię z takimi ogniwami, które uważam, że to są 140, nie są 150, albo ja nie wiem po prostu, co się tutaj wydarzyło. Nie mam pojęcia. Tak jak mówiłem, ten akumulator jest nowy, więc powinna wyjść pojemność ponad 150 Ah. Niestety nie mamy tego. Przy drugim teście wyszło 137 Ah, także może niecałe 138. Akumulator ten, jak pamiętacie, akumulator jest z 20 stycznia 2026, więc ma dosłownie 3 miesiące. To tyle, dobra, wracam, oglądajcie dalej. I co wy na to? 138, niecałe 139 Ah. Ja jeszcze zrobię drugi test, drugi cykl. Wkleję Wam tutaj wynik z drugiego cyklu, jeśli będzie inny niż ten obecny. W każdym razie, no troszeczkę słabo. Na pewno dzięki temu, co ja zrobiłem, czyli zbalansowałem ogniwa, szczególnie to drugie, które było praktycznie nienaładowane, Michał zyskał 60 Ah więcej niż było fabrycznie. Fakt, że tak jak mówiłem, Humsheng wysłał, nie wiem dokładnie w tym momencie jeszcze, nowy akumulator, więc ten ma całkowicie za darmo, ale wydaje mi się, że wszystkie będą podobne do takiej sytuacji. Nie oglądałem testów tych akumulatorów, nie mam pojęcia, jakie są wyniki innych ludzi. Może coś wiecie na ten temat, także piszcie mi w komentarzach. W każdym razie wydaje mi się, że wszystkie mogą mieć podobnie, że nie będą osiągały tych 150 Ah. Plus ten BMS, który tutaj widzieliście, że ma wpisane tylko 105 Ah zamiast 150, to też jest błąd. I podejrzewam, że jakaś ich seria poszła tak zaprogramowanych. Jeszcze bym poprosił Michała, jeśli dostanie ten drugi akumulator, ja bym sobie go sprawdził. I w komentarzach pod spodem, ewentualnie jeśli wykonam test tego akumulatora, napiszę, czy miał taki sam wynik, czy miał podobny, czy miał gorszy, czy miał lepszy. Akumulatory 100 Ah od Humsheng mają bardzo dobre opinie, są świetne. Jedne z najlepszych akumulatorów z tych tanich, jeśli chodzi o 100 Ah. 314, te w wersji mini, świetny zakup, bardzo dobra cena, bardzo dobry akumulator. 320 Humshenga też testowałem niedawno, możecie zobaczyć obie, i 314 i 320 na naszym kanale. Świetnie się spisał, pojemność perfekcyjnie, wszystko się tam zgadza, wszystko dosłownie książkowo. Ten 150 raczej nie polecam, Nie wiem jeszcze jak 200, bo jeszcze mają 200 Ah pojemności, nie mam pojęcia jak one się spisują. Michał kupił ten akumulator bezpośrednio na europejskiej stronie Humsheng, nie na AliExpress, więc nie jest to jakiś oszukany. W każdym razie wynik Humshenga był 2 Ah mniejszy niż firmy Liting, która podaje, że ma 140 Ah, a wynik pojemności tego akumulatora był dokładnie 141,8, więc 3 Ah różnicy między nimi jest. Ci podają wprost, że jest 140 Ah, ci piszą, że jest 150. Nie ma tyle. Ogniwa wydaje mi się, że są identyczne, jeśli chodzi o te dwa akumulatory. W Litingu mamy maty grzewcze dodatkowo, świetny BMS JBD. Tutaj nie wiemy jaki jest BMS, jakiej to jest firmy, pewnie jakaś własna konstrukcja.
Tutaj jednak ten JBD z dostępem możemy zmieniać wszystkie parametry, jakiekolwiek ten akumulator ma, do wszystkiego mamy dostęp. Akumulator da się otworzyć, przeserwisować, ja już go otwierałem. Zobaczyć możecie test tego akumulatora na naszym kanale, tak jak mówiłem, filmik gdzieś tam wrzucę na dole, może w opisie. Liting jest minimalnie dłuższy, jest niższy, na grubość tutaj są takie same. Dodatkowo ten, jak na akumulator z matami, jest bardzo, bardzo tani. Więc co, na dzisiaj to wszystko. Myślę, że Michał będzie zadowolony, akumulator uratowany. Fajnie to wyszło. Jednak te, no nawet te 140 i 138 Ah dla niego to wystarczy. Tym bardziej, że to będzie akumulator, który nie będzie go kosztował nic kompletnie, oprócz mojej pracy, mojego wkładu. Ale ja to zrobiłem z przyjemnością. I dla Was też, żeby pokazać, co się stało, że zdarzają się takie akumulatory, da się z nimi coś zrobić. Jeśli kiedykolwiek wam się taki przytrafi, a firma, niekoniecznie z Humsienka, z innej firmy, a jeśli firma nie każe wam starego odsyłać, możecie sobie go zostawić, spróbujcie go naprawić samemu lub dajcie komuś, kto się na tym zna, będzie mógł do środka zaglądnąć, zobaczyć, co się stało i go uratować po prostu, dostanie drugie życie. Tak to by poszedł na śmieci. Tutaj ogniw się nie da wymienić, wszystkie są spawane, więc super, naprawdę. I tak jestem zadowolony z tego, co to się udało zrobić. Perfekcyjnie zbalansowane ogniwa, na pewno posłuży jeszcze wiele, wiele lat. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam do subskrypcji. Lajkujcie, komentujcie pod spodem. Dajcie znać, czy macie też jakieś inne humsienki, jakie jest wasze zdanie na ich temat. I do zobaczenia w następnym odcinku.